Dzień dobry, witam. Dzisiaj będziemy sprawdzać, jak wygląda karawan Saver w Haven, Hopton. Wchodzimy do środka. Proszę bardzo. Oto i kuchnia. Pełnowymiarowa kuchenka z grillem oraz piekarnikiem. Otwarte szafki, półki w kuchni. Dość odważnie. Otwarte drzwi, jeden mocniejszy podmuch wiatru i ta saksa ląduje w sypialni. Podłoga wiodełkę, a zatem luksus wkracza do przyczepy Saver. Oczywiście tylko do czasu, kiedy zdasz sobie sprawę, że to linoleum. Gaśnica wisi tuż obok kuchenki. To dodaje pewności siebie, gdy po raz pierwszy próbujesz obsłużyć ten grill. Tutaj mamy koc gaśniczy, chociaż w kempingu Saver to jest bardziej pomysł na romantyczną kolację. Sprzęty AGD. Mikrofala, czajnik, toster. Tutaj będą, tutaj mamy kieliszki oraz kubki, szklanki. Tuż obok mamy talerze, talerzyki oraz miseczki. Tu można urządzić wigilię na 12 osób albo też zjeść chińską zupkę wifon robioną w Radomiu. Tutaj będzie, zgadza się, szereg sztuczców. Wszystko co trzeba jest. Kosz, kolejny kosz. Przechodzimy tutaj na początku. Tutaj mamy boiler, gorąca woda, ogrzewanie, wszystko działa. Generalnie twierdzą, że w Saverach nie ma ogrzewania, jedynie w głównym pomieszczeniu, czyli w salonie, ale tutaj ogrzewanie jest w każdym pokoju. Tam mamy sypialnię, ale tym zajmiemy się za chwilę, a teraz przechodzimy do głównego pomieszczenia, czyli salonu razem z jadalnią. Tak to wygląda. Spore sofy, na których można spać w poprzek, o ile masz 1,20 m. Xbox oczywiście przyjechał razem z nami. Telewizor był na wyposażeniu, 32 cale, nie jest ogromny, ale daje radę. Klasyczny widok z okna w Hopton, a więc trawa, inne budy oraz czerwone butle z gazem. Bardzo romantycznie. Jeszcze tutaj zbliżenie na ten kominek elektryczny daje tyle ciepła co zapalniczka, ale oczywiście jest to klimat, także jak najbardziej na plus. Nietypowy trójkątny stół w jadalni, idealny do tego, kiedy jesz obiad z dwoma osobami, których nie lubisz i chcesz zachować dystans. Do stołu dołączone są dwa taborety, które wyglądają jak tanie rekwizyty z filmu science fiction z lat 70. Co ciekawe, można tu pracować zdalnie, a to za sprawą tego, że mamy tutaj internet Haven. Proszę bardzo. I to naprawdę działa. Generalnie jestem bardzo zadowolony, bo prędkość pobierania jest ponad 200 megabitów na sekundę. Natomiast standardowy internet, za który nie trzeba płacić, nadaje się wyłącznie do przeglądania maili i to raczej bez załączników. Przechodzimy do korytarza, który ma więcej drzwi niż szafa grająca. Przechodzimy do pierwszych drzwi na lewo. Tutaj mamy główną toaletę. Proszę bardzo. Jest i kabina prysznicowa. Dość duża generalnie. Jest lustro, jest tron. Papier nawet na wyposażeniu był. Niemniej to jest loteria. Polecam zorganizować sobie własny sprzęt, bo ten jest niezwykle cienki i po prostu aż strach o palce. Aha, to są oczywiście nasze rzeczy. Proszę sobie zauważyć kontrast między tym, co przywiozła kobieta, a tym, co przywiozłem ja. Prysznic oczywiście działa, wszystko w porządeczku, woda gorąca albo zimna, żadnych niespodzianek, kabina dość duża. Jest nawet podgrzewany wieszak na ręczniki na wyposażeniu w Saver. Generalnie pomieszczenie nie jest duże, stawiają na multitasking, można w tej samej chwili siedzieć na tronie, myć zęby. Tuż obok mamy małą sypialnię, twin room tak zwany. Obok jest mini szafeczka z jakimiś wieszaczkami. Tutaj mogą spać dwie osoby, a następnym punktem będzie już główna sypialnia. Proszę bardzo, tutaj jest podwójne łóżko, chociaż pomieszczenie nie jest największe. Wywołuje mały efekt klaustrofobii. Jest szafa. Można sobie oczywiście swoje
fatałaszki tutaj wrzucić. Drugiej części nie będę otwierał, bo Niunia tam zrobiła niezły burdel. Aha, jest oczywiście tutaj lustereczko, także, a jakże, z tym, że nie ma tutaj toaletki. To już z tego co wiem, moja druga połówka była bardzo niepocieszona z tego powodu, ponieważ nie ma zbytnio jak. To znaczy maluje się na stojąco i tyle. Swoją drogą ciekawa opcja, nie? Mówią, że to my jesteśmy dziecinni, a one się malują przed lustrem jak jakieś dwulatki. Naprzeciwko tej ogromnej komnaty jest nie lada udogodnienie, uwaga, uwaga, drugi klop, z tym, że tu jest jedynie tron oraz maleńka umywaleczka, ale jak się Wam zachce dwójkę w tym samym czasie, no to problemu nie ma. Tuż obok, słuchajcie, mamy drugą sypialnię, tak zwany twin. Tak samo jak w pierwszej, łóżka są tak wąskie, że jak się przewrócisz na drugi bok, to lądujesz na sąsiednim kempingu. Tu jest także małe lustereczko, powiedz przecie, oraz szafa. No szafa, no nazwijmy to szafa. Tutaj z kolei ja się rozgościłem. Aha, słuchajcie, zapomniałem wspomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, mianowicie przejdźmy z powrotem do salonu. To też nie widnieje w katalogach Haven. Mianowicie, no spójrzcie, no właśnie chciałem pokazać jeszcze, że tutaj jest kilka też takich elementów, które nie są zbyt przyjemne, ale to jest saver. To jest saver. Mogliby to umyć troszeczkę lepiej faktycznie. Niemniej my zapłaciliśmy 59 funtów dokładnie za 4 noce od poniedziałku do piątku. Ja wiem, że to nie jest weekend, także jest zdecydowanie taniej. Niemniej jest to śmieszna kwota 12 dosłownie funtów za noc. I chciałem pokazać, że tutaj także znajduje się rozkładane łóżko dwuosobowe, spore. Także oni starają się nas zmusić, żebyśmy kupili silver albo nawet gold, a okazuje się, że w Saverze też są rozkładane łóżka, też są kaloryfery nie tylko w salonie, ale w różnych pomieszczeniach. Kilka innych udogodnień także. W samym Haven Hopton tutaj znajduje się oczywiście centrum rozrywki. Codziennie są jakieś atrakcje, są restauracje, są jakieś parki dla dzieci, place zabaw i tak dalej. My jednak traktujemy te blaszane puszki jako bazę wypadową. Jesteśmy przy samym morzu. Tu już za tym karawanem jest morze. Mamy dach nad głową, mamy łóżko, mamy własny kibel i nawet jeżeli materac nie był prany od czasów pandemii, to ja szczerze mam to w dupie. Kiedyś generalnie szukaliśmy też po prostu przyczep kempingowych bezpośrednio od właścicieli, ale teraz uważam, że to nie ma sensu, ponieważ te Haven, czy Park Holidays, czy Four Seasons, czy Park Dean, te wszystkie ogromne kompleksy mają po prostu takie ceny, że one są zazwyczaj 5 razy niższe niż ludzie, którzy wynajmują prywatnie. Natomiast standard jest, jak widzicie, nawet w Saverze całkiem niezły. Oczywiście nie jest to 5 gwiazdek, ale kto by się spodziewał 5 gwiazdek za taką cenę. Nadmienię tylko, że dopłaciliśmy jeszcze 12 funtów, aby mieć szybki internet i generalnie nie żałuję. To jeszcze raz pokażę może z uwagi na to, że ten standardowy internet to naprawdę może przeglądanie maili. Tu natomiast mamy szybkie Wi-Fi, mogę sobie normalnie grać online na Xboxie, mogę oglądać filmy, Netflix, jest wszystko co potrzeba, na łeb nam nie kapie, klop jest, telewizor jest, internet jest, można pracować zdalnie, nikt z biura Was tutaj nie znajdzie. Oczywiście te ceny skoczą jak tylko dzieci skończą szkołę i to 5 albo 10-krotnie, ale na chwilę obecną są to zajebiste kwoty. Nie znajdziecie nic lepszego. Za 59 funtów to ciężko wynająć jakiś obskurny hotel na jedną noc. Od siebie bardzo polecam. Dziękuję za oglądanie. Dajsu był tutaj i zapraszam Was na następny film już niebawem. Dzięki.